Szanowni Państwo, dzisiaj zaprezentuję zestawy do naprawy parkietu i naprawy płytek ceramicznych firmy Powerfix Profi, dostępnej w Lidlu. To są dwa zestawy. Jeden tutaj widoczny to jest zestaw do naprawy paneli i parkietów, a drugi to jest zestaw do naprawy płytek ceramicznych. Zestawy te są dostępne w sklepie online Lidla. Zestawy znajdują się w pudełkach, które zamknięte są na dwie opaski zaciskowe. Dlatego teraz to pudełko otworzę. Usunęliśmy opaski zaciskowe, otwieramy pudełko i co mamy? Woski różnych kolorów do wypełniania ubytków i tym głównie różnią się te dwa zestawy od siebie. Te woski prawdopodobnie są identyczne, jeśli chodzi o konsystencję, są to twarde woski, natomiast gama kolorystyczna w przypadku zestawu do paneli, parkietów zawiera więcej odcieni brązowych, jeden tylko biały, jeden taki naturalny wosk, natomiast w przypadku zestawu do płytek ceramicznych kolorystyka jest nieco inna, więcej tam wosków szarych, więcej też odmian białych, natomiast mniej jest brązowego. Urządzenie do podgrzewania wosku zasilane jest dwoma bateriami AA. Włącza się je przez przesunięcie tego włącznika, a następnie nagrzewanie rozpoczyna się w momencie dociśnięcia czerwonego przycisku. Osłonka tego elementu będzie nam później też jeszcze przydatna. Za chwilkę pokażę do czego. Tu mamy jedną szpachelkę z ostrym i ściętym narożem, a także z powierzchnią, która pozwala zeszlifowywać nadmiar wosku. Powierzchnia ta jest rowkowana. No i właśnie kiedy ścieramy wosk, w te rowki wchodzi nadmiar wosku. Później, żeby oczyścić tą szpachelkę, używamy końcówki, która jest jednocześnie zatyczką do naszego urządzenia podgrzewającego. Tutaj mamy drugą szpachelkę zaokrągloną do zdejmowania nadmiaru wosku z zaokrąglonych narożni. Tutaj mamy gąbkę i ściereczkę do końcowego polerowania. No a oczywiście na spodzie pudełka instrukcja, którą warto przejrzeć, żeby wiedzieć, jak postępować z tym zestawem. Pierwszy etap obejmuje oczyszczenie mechaniczne z brudu, z jakichś drobinek. Następnie proponuję przedmuchać to miejsce sprężonym powietrzem, a później odtłuścić alkoholem izopropylowym. I teraz na tak przygotowane miejsce będziemy nakładać wosk. Przygotujemy sobie do tego celu element grzejny, zasilany dwoma bateriami, paluszkami AA. Element, który pozwala nam ścierać nadmiar wosku. Zastanówmy się kolorystycznie, które woski będzie właściwie tutaj wykorzystać. Ja proponuję kolor C i uzupełnić kolorem B. Należy pamiętać, żeby nakładać woski od jaśniejszego do ciemniejszego. Uruchomienie urządzenia składa się z dwóch etapów. Po pierwsze należy przesunąć ten przełącznik w górę w pozycję ON, akurat był już tak przełączony, ale po drugie, żeby włączyło się nagrzewanie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk i w tym momencie dioda będzie się palić, natomiast ona nie zgaśnie po osiągnięciu właściwej temperatury, dlatego zalecam po paru chwilach sprawdzić, czy już wosk się topi. Jest to troszkę rozwiązanie niezbyt wygodne, bo przez cały czas pracy z woskiem, gdy go próbujemy topić, musimy trzymać wciśnięty przycisk, co utrudnia nam pracę, a niestety nie możemy go zablokować. No, widzimy, że wosk już powoli zaczyna się topić na urządzeniu. Jeszcze ono nie jest jakoś bardzo rozgrzane. W niektórych wariantach tego zestawu te elementy grzejne przypominają lutownicę na baterię, tylko z takim płaskim grotem. Zatem spokojnie można coś takiego użyć. Nałożyłem na to urządzenie wosk. Przekładam go z końcówki na naprawiane miejsce. Wypełniamy uszkodzenie w całości. Nawet jeżeli nadmiar wosku
zostanie, to za chwilkę będziemy mogli ten nadmiar ściągnąć z wykorzystaniem dodatkowych narzędzi. No i teraz bierzemy skrobaczkę i ścieramy nadmiar wosku. Jeżeli uznamy, że za bardzo starliśmy, to możemy zawsze troszeczkę wosku dołożyć. Na chwilkę znowu musi się nagrzać. Przeczekamy. No, widzimy, że już się nagrzało, bo wosk stopił się na tym elemencie. Tutaj się troszkę nadmiarowo gdzieś starło. To jeszcze nałożymy wosk. No i po chwili znowu ścieramy. Pylmy tutaj. No i możemy zobaczyć, śladu prawie nie ma, nawet nie trzeba używać drugiego koloru wosku, wszystko ładnie wyszło. Na końcu jeszcze mamy szmatki i gąbeczki do polerowania tegoż miejsca. Oj, pod palcem już nic nie czuć.